Witajcie kochani, witam Was serdecznie. Moi drodzy, zapomniałam się z Wami przywitać przed sklepami używanymi, bo nagrywam czasami to przez kilka dni, w związku z tym jest ciężko przywitać się przed, bo nie wiadomo kiedy kiedy będzie ten pierwszy całkiem filmik do całego filmu, w związku z tym czasem ciężko mi nagrać przywitanie. Więc witam się z Wami teraz, zapraszam Was na już złożony film. Zobaczmy, jak to wyszło, zobaczmy, co na tych sklepach było i co przytuliłam, a coś tam przytuliłam, coś nawet bardzo fajnego i bardzo wartościowego i bardzo starego. Ciekawe, czy domyślicie się, co to było. Dajcie znać i zapraszam Was na film. Pozdrawiam. Czuję, jaki myślałam, że to jest kufel, to jest chyba już dzban taki, ale górę ma jak kufel taki, wieszcie, z tym wieczkiem cynowym, ale raczej dzban, 19 euro. Ktoś już kupił jedną butelkę, nie wiem czemu to rozdzielił, mógł kupić dwie jakby, nie? Chyba, no nic, jest jak jest, każdy musi robić po swojemu. Mamy taką lalkę. Czy ona jest porcelanowa? Chyba nie, za 8 euro. No tu mamy jeszcze takie piękne w niebieskim kolorze, kobaltowe, zapewne Anglia. Takie już też mam, majoc. I ładna cena, to 4 euro. Tu mamy jeszcze taką zimną kaczkę. I ona kosztuje, ona jest kryształowa, 39 euro, ale tu mamy fajną wazę z tyłu, z fajansu i ja myślę, że ona jest dość stara. Jest to DBM, włoska. Spodziewałam się bardziej Anglii, ale jest włoska. Tam jest jeszcze jedna. Też zimna kaczka. Tu mamy Rosenthal. Taki mniejszy, większy wazonik. €6, bo jest uszkodzony na dole, no, ale tu łatwo idzie jakby naprawić. Tu mamy jeszcze taką, co to jest? Pewnie mi dacie znać. Jakiś ptak, ale jaki? Nie mam pojęcia. A tu jest, to by byłby fajny komplet, zobaczcie. Taka baba i chłop. To jest jakiś pan, który niesie chyba chrust. 6,50. A tu nie ma ceny. Ale pewnie pani kosztuje podobnie. Podejrzewam. Tutaj jest coś ręcznie robione. Też jest drewno, ale cięższe. I znowu jestem na obrusach, ale mamy tutaj taką matrioszkę, zobaczcie. Ciekawe, ile jej jest. Może nawet wszystkie. No to wygląda. 4,50, więc chyba fajna cena. Tu mamy takie małe obrusiki. Czasem do nich zaglądam. Jak coś mi oko przykuje. To jest fajna, taka, wiecie, beżowa, długa. Kosztuje 50 centów. Tu mamy jeszcze taką. Ta też jest długa, za 2,50. To mi bardziej pasuje na Zazdroskę nawet. Bo tu jest ich więcej. Tutaj dzisiaj jest dużo. Tu jest taka okrągła.
Tu są takie inna zupełnie robota. Mogą być nawet bardzo stare. Tu nie ma ceny. I co tu jeszcze mamy? Takie coś. Taki dziwny kształt. Popatrzcie sobie, taki coś takiego. Ładna. I ona kosztowała 2,50. I to jest taka gipiura. I to jest chyba po prostu kawałek cięty z metra, czy 50. Tu mam jeszcze taką. I tyle. Tu są jeszcze jakieś nowe rzeczy. Wydaje mi się, że tej filiżanki nie widziałam. I to jest Zeltman Weiden za 4,50. Tu mamy taki ładny świecznik. Chyba Dresden. 7,50. Właśnie spotkałam moją Wickę. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo miło, jak tak czasem ktoś podejdzie i się odezwie. To jest... Cóż to jest? Józef Bulk. Coś starego. Coś bardzo starego, ale też bardzo wytarte na bokach. Łapsa. Tutaj mamy jeszcze słomkowy też motyw. Taki duży mlecznik. Co to jest? Porcelain Collection? Chyba tak. Za 4,50. O, takie coś. Tu mamy piękny zestaw. Już pan coś wziął. Widziałam chyba filiżanki. Euro 50. Jest to Noritake. Ale ładny. I w dotyku jest też fajny. Taki porcelana bardzo gładziutka, miła. Euro sztuka. Za te mleczniki. Euro 50 za talerzyki. Euro 50. 2,50. Tutaj mamy jeszcze taki piękny zestaw kobaltowy. Cukierniczka, ale cukierniczka jest niestety uszkodzona. 2,5 euro. A talerzyki kobaltowe są po euro 50. Hertel Jakob. Filiżanka kosztuje 3 euro. Cukiernica 3,5. A ten piękny dzbanek kosztuje 4,50. 2,50 kosztują talerzyki. A tu u góry mamy piękny, ścienny talerz. Powiem szczerze, że wygląda na to, co jest napisane na kartce. Franz Anton Mellem Bonn. Bonn nie jest napisane, ale to jest... Przynajmniej tak wygląda. Dużo się napatrzyłam na takie talerze w internecie, więc dość często je rozpoznaję. Natomiast tu jest tylko sygnatura numeryczna, co mnie zastanawia. Natomiast zdarzało się, że gdzieś tam malarz zapominał. Osoba, która była odpowiedzialna za te malowanie, zapominała po prostu dać sztempla manufaktury. Natomiast jest jeszcze szansa, jest to Villeroy Boch późniejszy, bo ta manufaktura została później wykupiona, w zasadzie wielka fabryka, wykupiona przez Villeroya Bocha. Natomiast i bardzo krótko sygnowali ich produkty. Także się dziwię, że tu nie ma tam są tylko numerki, nic więcej. Ale ewidentnie jest to Mellem Bonn, bo jak się sprawdzi w internecie, to widać. Ale są też takie talerze z napisem Bonn, Villeroy Boch.
Także oni bardzo krótko, jak przejęli Villeroy Boch, przejął Melem Bon, to bardzo krótko produkowali pod tą sygnaturą. Ale piękne. Nie da się ukryć. Koniec XIX wieku, też tak sądzę. Ale jak koniec XIX wieku, to jednak Jan Melem Bon i nie w Villeroy Boch. Bo Villeroy Boch to na początku XX wieku to wykupił, więc nie. 17,50. Czy wart? Myślę, że jak najbardziej. Pięknie by na ścianie wyglądał. Dzisiaj dużo przybyło na tych półkach. Zobaczmy sobie, co tutaj jest. Czy coś warte uwagi? To już było na pewno. To jest Huchenreuta. Euro 50. 3 euro za takie duo. Tu u góry mamy takie czerwono-różowe te talerze są. To trudno określić ten kolor. Euro 50, super cena. Z głębokich zostały tylko 2. To jest Chibo, to już kiedyś trzymałam w ręce. Tu mamy ładny zestaw, nawet bardzo ładny. I to jest Fein Beiruta Bawaria. Bardzo ładne. Bardzo ładne. Tu jest mamy taki mlecznik za 3,50. Taki ivory kolor 2,50, a tu mamy Margaretę, chyba Huchenreuta, nie widzę, tu ciemno w tym roku. Huchenreuta, no. Ale to nie jest ten zestaw, tutaj do niego jest to jest od czegoś innego. Tu takie filiżanki, a śmieszne łóżko mają. To też jest Huchenreuta po euro. To było to Beiruta, ale ładne te talerze, że euro 50, zobaczcie, jak nowiutkie, jak nieużywane. Aha, tu została tylko jedna taka, nie, więcej jest. Są różne jakby podobne do siebie. Na dole mamy Eschenbach za 3,50. Taką wazę za 6,50. I nie będę podnosić, bo one z pewnością są ciężkie. Ale poczekajcie. Zobaczmy sobie te tutaj. Mają fajne uchwyty. Thomas. Bo tu jeszcze coś pisze. Nie, też Thomas Bavaria. Ładne. Ta nie ma ceny. A ta większa jest po 5,50. Tu mamy te, które ja też mam. O, tu jakieś takie po euro, nie po euro, bez sygnatury. Majot. Ten jest taki jaśniejszy. Też majot. I ten jest większy. Też majot. Wielkością się różnią. Po euro 50. I tu jest taka bardzo duża waza. Zobaczmy, co to jest. Głośno tu dzisiaj. Też Thomas Bavaria, ale bardzo ciężka. Bardzo ciężka. A tu jest Francja z takimi uchwytami do powieszenia na ścianie. A na dole mamy Schumann. O taki za 2 euro. Königliche Tetał za euro. Tu jeszcze są bardzo ładne po euro. Zobaczcie, jakie śliczne. Piękne. Co to jest? Pirkenhammer. Euro sztuka.
A tu jest jeszcze ładna maselniczka. Musiałam jeszcze raz nagrać, bo pani przechodziła i tak przeklinała po polsku, że masakra. Patrzcie, jaka mysza. Jaka kolorowa mysza. Co tu mamy ciekawego? O, sówki. Raz, dwa, trzy. Tu zobaczcie, jakie mamy pamiątki z Tajlandii ze słonikami. Ładna, takie pewnie ręczna robota. Tajlandia. Mam pod spodem jeszcze taką tacę. Zobaczcie, taką tacę złoconą. Strasznie tu głośno. Ale tu przeważnie tak głośno jest niestety. Euro 50 takie pojemniczki z Ikei. Całkiem możliwe, że w Ikei podobnie kosztują i nie są tańsze albo droższe. O, tu mamy coś takiego, taki obrazek. A tu u góry mamy ładny świecznik. Euro 50, lite drzewo, lite takie tłuczone. Tu jeszcze na dole mamy jakieś rzeźbione rzeczy. Tu jaka owocarka z tyłu jest fajna, też taki press glass, czyli szkło prasowane. Tu mamy sówkę znowu. Co jeszcze tu mamy fajnego? Taki o, do martini. A tu co mamy? O, to jest fajne. Fajny wazon. Za euro. Widać tą cenę? Chyba widać tą cenę. W każdym razie to nie jest byle co. To jakiś markowy na pewno. Muszę go sprawdzić, co to jest za wazon. Tak mi na Nachtman zalatuje. Ładne, za euro to warto wziąć. Tu jeszcze mamy z tyłu taką wielką tacę. Czy mi się ją uda wyciągnąć, żeby zobaczyć jaka cena? 14. To nie jest posrebrzane, ale ani srebrne, ale można coś sobie takiego postawić na małej komórce i na tym na przykład jakieś widać mnie? Chyba mnie widać. Postawić sobie można na przykład lampki kryształowe, fajnie by to wyglądało. To chyba też jest sówka, ale śmieszna. 6 euro. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczykije. Ja mam na imię Kasia i to ze mną chodzicie na te pchle targi do sklepów używanych, w których coś tam czasem kupujemy, jak również na pchlich targach. Moi drodzy, jak Wam się podobało dzisiaj? Co widzieliście ciekawego? Ja myślę, że było parę fajnych rzeczy, było też parę rzeźb. Jedna była taka bardzo jakoś tak straszna, dziwna. Trochę kojarzyła mi się z azjatycką. No i było parę rzeczy, które by można ewentualnie kupić. Ja już trochę tych rzeczy mam w domu, w związku z tym muszę troszeczkę przebierać bardziej, żeby mnie tu nie zasypało, więc parę rzeczy wzięłam, ale w sumie niewiele. Ale wzięłam jedną perełkę. Perełkę sobie zostawimy na sam koniec, a na początku pokażę Wam, co kupiłam. Najpierw jedną rzecz, która kosztowała tylko 50 centów i jest to taka o piękna mała serwetka. Bardzo mała w sumie, znaczy bardzo mała, no tak całkiem mała to w sumie nie jest, ale ma ładny kolor, ona jest taka, widzicie, ona jest taka, to jest taka brudna biel i 50 centów, myślę, że super cena, ja ją sobie na pewno gdzieś tutaj położę, a za 50 centów to nie mogłam jej nie wziąć.
I drugą rzeczą jest coś, co pokazywałam Wam w sklepie, że na pewno jest to coś markowego i rzeczywiście jest to Nachtmann. Nachtmann jest czasami bardzo specyficzny, ma dość, jak to nazwać, ma formy takie dość podobne do siebie czasami, więc łatwo jest rozpoznać. Przynajmniej mi, ja już trochę tych rzeczy z Nachtmanna w ręku miałam, więc zdarza mi się rozpoznać, chociaż nawet nalepki nie ma. Bardzo ładny, to jest model Szafir, tak się nazywa. Napiszę Wam na dole ekranu dokładnie, jak to się pisze. Nawet taką małą jakby soczewkę ma na dole. Naprawdę w ładnym stanie. To jest nowoczesny produkt, czyli można go normalnie kupić na rynku. Nie jest to jakaś stara rzecz. Można go normalnie kupić jako nowy w sklepie i kosztuje tak 20 euro zwyż. Zależy od sklepu, wiecie, sklepy mają różne ceny, więc 20 euro zwyż. Myślę, że jest bardzo ładny, niezniszczony, w zasadzie jak nowy, więc kosztował tylko 1 euro. W ogóle nie wiem czemu taka cena, bo przecież jest jak nowy. Ale ja myślę, że te sklepy też czasami próbują takimi jednorazowymi cenami wyjątkowymi skusić nas do tego, że jak raz kupimy jakąś super rzecz za super cenę, to wrócimy do tego sklepu i myślę, że to jest jakiś coś tego typu, że czasami zdarzają się takie ceny właśnie i takie perełki za bardzo niewielkie pieniądze. I moi drodzy, ostatnią rzeczą, którą kupiłam dzisiaj to zestawienie nie będzie długie, bo w sumie wykład na temat tej rzeczy, którą kupiłam, już powiedziałam Wam w sklepie. Ona już tutaj wisi na boku, nawet kawałek jej widzicie. O tutaj, tutaj, o tu. Może troszeczkę obrócę, będziecie wiedzieli, jak ona wisi na ścianie. O, w ten sposób. Tu już wisi, bo Wojtek ją powiesił. W zasadzie to jego, bo to obraz, nie obraz, talerz. Talerz, o taki. Ceramiczny. Powiem szczerze, że jak na jego wiek to jest naprawdę w pięknym stanie. Oczywiście jakąś tam krakelurę ma, ale przypomnę, że krakelura to jest takie naturalne spękanie szkliwia na ceramice, nie na porcelanie, na ceramice, która występuje po jakimś czasie. Czasem jest to, wiecie, 50 lat, czasem jest to 60, czasem 100 lat. Zależy od sztuki, nie? Jest to po prostu naturalne, więc jednemu się podoba, innemu mniej. Zobaczcie sobie tutaj, jak on jest troszeczkę spękany. O, niewiele. Powiem szczerze, naprawdę jest w dobrym stanie, ale bywają rzeczy bardzo spękane. Tu mam na stole właśnie taką rzecz, która jest bardzo spękana. Mi osobiście się to podoba. Natomiast są pewnie osoby, którym niekoniecznie. Zobaczcie sobie tu, widzicie, tutaj ta krakelura naprawdę jest porządnie się tak właśnie pokazuje. A tu mamy, moi drodzy, ten talerz. On ma jakieś około 130 lat, czyli trzyma się całkiem nieźle na swój wiek. Powiem szczerze, że nawet tą krakelurę ma niewielką, ale ja mówię, już powiedziałam wcześniej, ja akurat lubię, pewnie są osoby, które niekoniecznie, mi się bardzo podoba. Z przodu w zasadzie nie ma jakoś specjalnie popękania w ogóle, jedynie z tyłu troszkę. To jest taki motyw trochę, moi drodzy, Holendrzy nazywali go niemieckim Delft, czyli bo on taki niebieski jest, taki trochę wpadający. Wydawałoby się, że jest to może Holandia, natomiast nie. Jest to niemieckie, ale właśnie takie podpadające pod Delft trochę i to jest zamierzone. Takie motywy były wtedy właśnie też używane. Pokażę Wam sygnaturę. Sygnatura jest troszeczkę niekompletna, że tak powiem. O, widzicie? Tak wygląda niekompletna sygnatura. Natomiast ja sobie to dokładnie sprawdziłam już potem w domu jeszcze, bo ja już takie rzeczy widziałam, że się coś tam, wiecie, jak się sztempel przyciśnie mocno, to on się odbije dobrze, a jak się przyciśnie go z jednej strony mocniej, to z drugiej strony nie będzie tak mocno wgłębiony. I potem jest na takim talerzu właśnie nie do końca odcisk, taki jak ma być. Natomiast mogło być też tak, że z czasem się troszeczkę wytarł i nie jest już taki wyraźny. Ja Wam pokażę, moi drodzy, ten talerz kosztował 17,50 jak na tą markę, a marka jest bardzo, że tak powiem, bardzo stara, już nie produkuje.
już nie produkuje, ale jest to rarytas, bo to jest taka kolekcjonerska sztuka, którą warto mieć. Ja już trochę tej marki mam, trochę talerzy, trochę mam też jakieś półmiski, także zdarzają się u mnie takie rzeczy jak najbardziej i jak trafiam na to, to kupuję, bo mi się bardzo podobają. I Wam pokażę, jak wygląda normalnie sygnatura. Jak wygląda normalnie sygnatura tej marki. Słuchajcie, tu mam taki rarytas. O taki. Ta sama marka. Franz Mellenbon. Seria z rybą. Seria z rybą, jest tam dużo rzeczy w tej serii. Są talerze takie kwadratowe, są półmiski, jest sosierka, jeszcze różne inne rzeczy. Ja mam w swojej kolekcji talerze i właśnie tą piękną paterę. To jest coś bardzo wartościowego. Cieszę się, że do mnie trafiło. Już to jakiś czas mam, już kiedyś zaczęłam zbierać różne rzeczy, więc trochę do mojej kolekcji trafiło. Pokażę Wam tę sygnaturę z bliska. O, ona właśnie tak wygląda, z taką wieżyczką. Jest tu napisane Mellenbon, Germany. Także i tutaj tą krakelurę widzicie, bardziej widać, o w tym miejscu na przykład. Ale ogólnie to też mam mniej więcej koło 120 lat, może i więcej. A jest naprawdę w pięknym stanie, prawda? Te moje talerze też tak wyglądają, więc... Jeszcze te talerze nie są wyeksponowane, moi drodzy, no bo nie mam jeszcze tej wielkiej, dużej witryny. Ale jak będzie ta duża witryna, to na pewno sobie je wystawię i poukładam ładnie, bo to jest taka perełka, którą warto mieć za szkłem i na nią patrzeć. Moi drodzy, to są całe moje zakupy. No ja tutaj próbuję wykopać dziurę chyba w tym legowisku, nie? Przyszłaś do pańci troszkę, dobrze. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiaj. Dajcie znać, co Wam się podobało. Widzimy się za parę dni. Widzimy się teraz dość często, bo nawet czasami 3-4 razy w tygodniu. Czasem z moim mężem również, więc fajnie. Ja Wam dziękuję za dzisiaj i widzimy się za parę dni. Łapka w górę i subskrypcja, jak macie ochotę. I do usłyszenia i do zobaczenia. Pa!